Halo, siemeczko, z tej strony Halo, w dzisiejszym materiale, moi drodzy, specjalny materiał, gdzie przed Mistrzostwami Polski, moi drodzy, przeanalizujemy sobie grę najlepszego zawodnika 2025 roku, moi drodzy, Hailu, moi drodzy, czyli oczywiście zawodnik, który wygrał prestiżową nagrodę Awards, moi drodzy, Standout 2 od Axelboard. Oczywiście to są nagrody najlepszego gracza na świecie, Standout 2, i dzisiaj przeanalizujemy sobie jego grę, moi drodzy. A jeśli wy chcecie grać, moi drodzy, jak Hailu, zostawcie oczywiście łapkę do góry i zaczynamy, moi drodzy. Zaczynamy dzisiaj tak trochę niestandardowo, bym mógł powiedzieć, ponieważ takim trochę wyróżniającym się tutaj, można powiedzieć, mocno fragmencie. Słuchajcie, to jest ogólnie mecz pomiędzy oczywiście Mafiozy Esports, a kochani, to jest wóz Wooden, kochani, na Brizie, czyli oczywiście z New Year Bounty, moi drodzy, Standout 2, czyli tak naprawdę bardzo mocny turniej. No i zobaczcie, moi drodzy, że jak na razie to wygląda tak naprawdę całkiem dobrze. Przy okazji, moi drodzy, zapraszam każdego oczywiście dzisiaj na Twitcha, ponieważ dzisiaj najprawdopodobniej będziemy, kochani, składać nowe biurko, moi drodzy, od oczywiście, moi drodzy, ekipy Diablo, bo dostaliśmy, moi drodzy, oczywiście od Diablo w prezencie bardzo mocny tutaj temacik, zresztą oczywiście zobaczycie na stream, każdego zapraszam. No i co, kurka wodna, szczerze powiedziawszy, tak trochę ściszę, żeby tutaj nie było lipy. No powiem tak, chłop tutaj robi potężną robotę, nie? On jakby się nie boi. Ogólnie tutaj jest runda po rundzie. Chłop w tym meczu, moi drodzy, wykręcił 39 eliminacji. 39 eliminacji, naprawdę. To jest jakiś w ogóle potwór. To jest potwór totalny. Ja wam sobie przeanalizowałem jego historię, moi drodzy, to jest zwycięzca 2 razy Majora, oczywiście MVP Major Player, więc kochani, to nie jest jakiś zwykły zawodnik, jakiś gagatek, moi drodzy, a to wszystko oczywiście robimy dzięki, moi drodzy, demku, które powstało oczywiście z, tego turnieju New Year Bounty Standout 2, kochani. To w ogóle był taki noworoczny, można powiedzieć, turniej. No i tak na tym Brizie to w sumie zrobił te kilka fragów, szkoda, że nie ma w ogóle zobaczcie, jak on tutaj tak na luzie gra sobie, kurka wodna. Ale patrzcie, chłopaki na przykład wchodzą na bombsite, a on na przykład sprawdzał, czy nikt się nie boostuje, nie? I na przykład to może być ciekawe, takie nietuzinkowe bym powiedział, bo ja też mogę się z tego coś nauczyć, jakby to jest taka, można powiedzieć. Ja się wczoraj pytałem, czy byście chcieli taki materiał, oczywiście każdy powiedział, że by chciał. Tam mocno gościu jest obita ten CT, no ale patrzcie, na przykład, ja popatrzył się w prawą stronę, na przykład ktoś ze smoka mógł wychodzić, nie? No i to jest, tak mi się wydaje, że taki, można powiedzieć, pewniaczek, taki można pewniaczek powiedzieć. Więc kochani, słuchajcie, zapraszam oczywiście do obserwacji, bo patrzcie tutaj, moi drodzy, tutaj pod moim paluszkiem 3859 obserwacji na 4000, moi drodzy, rozdaję kosę, więc spadajcie wszyscy i zdecydowanie zapraszam oczywiście na mojego Twitcha, bo tam oczywiście też będziemy rozdawać już w sobotę skiny, restart mistrzostw będzie i tak dalej. I właśnie przed Mistrzostwami Polski chciałbym zrobić taką analizę dla was, widzowie, dla siebie. Ja w ogóle to chyba tego powtarzającego się, moi drodzy, chyba wyłączę, bo zobaczymy sobie, jak będzie ułożenie mapy pokazane, prawda? Bo tutaj na przykład takich rzeczy nie trzeba. Na przykład jest zapraszam na Instagrama. Ale patrzcie, na przykład ginie trójka, on jakby. Przejęli już terroryści tak naprawdę bombsite A i on sobie tak naprawdę na spokojnie wchodzi w ten bombsite. No bo jakby, wiecie, grał tam gdzieś z tyłu, sobie patrzył właśnie te rejony i w ogóle zobaczcie, najciekawsze to jest teraz to, moi drodzy, że on ma do swojej dyspozycji, moi kochani, oczywiście Wala, ale oprócz Wala ma dual beretki, a w pistoletówce grał, moi drodzy, z Glocka. I to jest ciekawe, później zginął, moi drodzy, i te dual beretki jakoś tam, wiecie, sobie w rękach trzyma. I to może być ciekawe, kochani, to może być naprawdę ciekawe. W ogóle Mafiozy są zwycięzcy Majora, nie wiem czy wiecie. To oczywiście my z Niko graliśmy na Mafiozy. Znaczy na kogoś to był z drużyny Mafios. I w ogóle zobaczcie, że oni po zaplantowanej bombie w trójkę ustawieni byli przy lampie. Czyli tam w prawym rogu przy tej lampie, gdzie tam oczywiście można zrobić boosta i każdego widzieć na A. No to oni tam na przykład się ustawili w trójkę, prawda? No tak ciekawe. I patrzcie, on dalej jakby gra te berety, no, nie zginął, prawda? Ale to tak ciekawie wygląda, mogę powiedzieć. No słuchajcie, w ogóle to jest najlepszy gracz na świecie, jakby analiza stylu gry. Patrzcie, na przykład cała czwórka idzie na B, a on gra takiego gościa, który wszystko zamyka, jakby, na razie, tak? Dobra, on teraz się cofnął, więc jakby na razie zrezygnował z tej roli, pozycji, ale, moi drodzy, jak na razie to wygląda? Wygląda ciekawie, tak sobie usiądę i popatrzymy, widzowie, jak to w ogóle wygląda. No bo on gra ciekawie. I on cały czas gdzieś tam w okolicach tej rampy
Ale patrzcie, jaki to jest pewniak, nie? Dostał biało, no i co teraz? Dobra, no to zginął, nie? Dobra, kolejna runda 4-0. W ogóle fajnie, że te demka są tak przewijane, że nie trzeba oglądać znaczy nie trzeba oglądać innych, więc to jest mój duży plusik. Ale no... Oho, mocno obity. W ogóle powiem tak, moi drodzy, oczywiście już są pary, kochani, ćwierćfinału Mistrzostw Polski, więc tam na pewno, moi drodzy, będzie też ciekawie. Dziady grają na Chapter 44, tam Narcis chyba gra na For coś tam, tak mi się kojarzy. No i patrzcie, co się dzieje na mapie, jaki jest układ w ogóle na mapie? No dobra, tutaj HLP zabił. Ło! Ej, ten gościu, on gra na telefonie, moi drodzy. I normalnie tak go dostrzegł, ty. To jest niesamowite, widzowie. Jak to w ogóle tak działa? Patrzcie, to... No w sajdzie gra jeden, no ale to wiecie. W sajdzie i na rampie, ale on zginął, no to już tutaj pewniak, moi drodzy, już pewniak jakby. Ale patrzcie, paka coverowana, znaczy paka jest plantowana, a on nie wchodzi w site i nie daje się wyjąć właśnie z tej pozycji. Jakby o tak sobie stał cały czas, to byłaby szansa, żeby go zdjął, prawda? Miał mało HP, ale on cały czas czekał, aż gościu będzie przebiegał, żeby zabić pakę, nie? Bardzo jakby zachowawczo gra. I to jest właśnie duży plus tego. Ja pamiętam, jak ja grałem, moi drodzy, na iPadzie 60 oczywiście. I znowu tego mi dajdzie. On cały czas jakby kosy ma w ręce. I patrzcie. Tylko tak, te ruchy tak jakieś takie wolne, można powiedzieć, bo na przykład mi się wydaje, że niektórzy, którzy grają, przykładowo no, na polskim podwórku, no to te ruchy na przykład mają szybsze, ale to może to, wiecie, jakby zmęczony palec tak zwany, nie? Oho! O takiego smoka, znaczy takiego palaka to ja żebym nie widział. Bardzo dobry palak i zobaczcie, oni grali pod B, on rzucił palaka i teraz... Wszyscy rotują i znowu jest czwórka zawodników Antersów na bombsite B. I oni, mi się wydaje, że dzięki temu Polakowi Hailu, no to wydaje mi się, że po prostu Antersi pomyśleli, że to może być odcięcie tej Elki i próba atakowania bombsite'u B. No bo tak zwyczajnie się powinno robić, tak, że odcinacie smokiem albo oczywiście palakiem Elkę, czyli tam oczywiście, gdzie Hailu rzucił tego palaka i oczywiście działacie, tak? Okej, to jakieś tutaj flesze, nejdy. On cały czas jest ubezpieczony, że tam ktoś z tej rampy wyjdzie. Ale on zrobił 39 fragów na tej mapie. 39 fragów na tej mapie. Na turnieju Stand 2. To jest bestia. No dobra, teraz zginął. No ale no co mogę powiedzieć? Jak na razie on... Ja widzę, że on na razie gra tak zachowawczo. Spokojnie. Ale granatami gra dobrze. Granatami naprawdę gra bardzo dobrze. Jakby... Nie mogę widzowie do niczego się przyczepić tak naprawdę. Jeśli chodzi o... No bo wiecie, on nie rzuca za bardzo granatów, ale jak już rzuca, to rzuca takie konkretne dobre. Przykładowo na jakiegoś baita czy coś. O, tam snajper zrobił fraga na daleko i snajper sobie dalej tam gra ze swoim kumplem. I w ogóle zobaczcie, jakie oni ułożenie mapy mam. Jeden pilnuje oczywiście... tak można powiedzieć, że banana na B. Hailu gra na midzie. O Jezu, jaka to jest bestia! On gra na telefonie! Smoke dorzucony. Ale jaka to jest bestia! Jaka to reakcja w ogóle była, ty! Widzowie, wiecie od kogo się uczyć. Jak mówicie, że Habi gra dobrze... Ja! Jaki to jest w ogóle gość, ty! Chłop jest niesamowity, naprawdę. Chłop jest niesamowity. Jak ja widzę to, co on robi teraz... Deklasacja na razie. Ile on ma tych fragów, bo chyba nie widać. O, jakiś tego flesza rzucił, trochę mu nie wszedł ten fleszek chyba. Chyba, że taki miał być, ty! Też właśnie takiego najda rzucam. Jakby też zauważyłem to, że... Patrzcie, jakie to są szybkie granaty. Jak wy mówicie, że czasami ja tak szybko rzucam, to oni też oczywiście tak... Nawet bym powiedział, że szybciej rzucają. A ten Polak w ogóle... Ole Polaka dali, ty! Ci antyterroryści. I teraz najda jeszcze rzucić dobrego. No patrzcie, widzowie, jaka to jest w ogóle gra zespoła. To jest w ogóle... abstrakcyjny, wysoki poziom mojego standów 2. Oho. O nie, no to tutaj akurat... Hailu musiał się lekko schować. No ale powiem tak, no czasami zawieje. I patrzcie, on cały czas z tego mida idzie.
Ja na tym miejscu, na przykład na jego miejscu, jak miałbym tam grać, to bym na przykład poszedł z nimi, nie? Że z tą paką i w ogóle, no ale to też zależy jakie mają założenia taktyczne. I to jest w ogóle ciekawe, nie? Jakby to na przykład była robiona jakaś, wiecie, jakieś tam giercowanie na bombsite, nie wiem, A czy coś. A oni cały czas topy atakują, nie? Paka w ogóle przy rampie, można powiedzieć. Grandur, o, ktoś tam dostanie tym Dane'em. O, dostał kolega. I on nie rzucił tego smoka. Teraz dopiero rzucił jak snajper. Tam wszedł. Ale też, jakby to było takie zagranie, że snajper zrobił flagę i od razu zaczął grać agresywnie, pomimo tego, że on rzucił smoka, nie? Oho, i teraz będzie szansa, żeby się pokazać Hailu. Aha. Raj tutaj zrobił fraga. No, powiem tak, widzowie. Chłopak dobrze gra. Bardzo dobrze. Ja już bym w tym momencie normalnie zaatakował, nie? Ja bym mi się wydaje, że ja bym w tym momencie, jak on tam właśnie stał sobie na tej rampie, przy konektorze, to ja już bym, moi drodzy, starał się podchodzić gdzieś tam, nie? I to możliwe, żeby była oddane życie za 0, tak? A że oni tutaj nie robią takich boostów na tej niebieskiej kresce, nie wiem dlaczego. A każdy wie, że tam są naprawdę dobre boościki. Nie wiem, widzowie, co wy o tym myślicie, ale uważam, że chłopak gra naprawdę ciekawie. Oho. Coś tam się wydarzyło. Na tym bombsite B. I mamy jednego zawodnika przewagi teraz. No i patrzcie. On normalnie jakby wiedział, gdzie jest enemy, nie? Ale on dalej pilnuje. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem game sensu tego zawodnika. Jestem pod wrażeniem tego game sensu. Naprawdę. On zrobił w ogóle 39 fragów do 22 zgonów w tym meczu. Ja jestem w szoku. No i co? 5 na 1 tak naprawdę nie ma co robić. Ale jakby jego game sense, jakby takie wiecie, takie giercowanie jest naprawdę obiecujące. Dobrze to wygląda po prostu. No powiem tak, no tutaj nie ma zbytnio co robić, tak, no bo wiecie. No w ogóle on taką piłkę, ty. Przy tym kałachu. W ogóle też możecie zobaczyć, jak wyglądają oczywiście skiny profesjonalnych zawodników. Jakie jakie mają na przykład skiny, jak u nich to wygląda i tak dalej, nie? Ej ty, teraz sobie zauważyłem, że na Brizie jest taki model terrorysty, który ma właśnie taką rękawiczkę dłuższą. Że po prawej stronie widać, nie? Ale jaja. Oho. Ściszymy sobie. Jeden gościu podejdzie na blisko, nie? I ciekawe, czy on tutaj zareaguje, no bo to jest cały czas granie pod bombsite'em B. Widać, że to im to wychodzi i jakby oni z tego korzystają. To nie jest tak, że wiecie, coś tam nie wychodzi, tylko... Dobra, no to i zginął. No akurat... No to było trochę głupie zagranie, uważam. Ale z perspektywy rund, no to też inaczej to wygląda, nie? I oczywiście tutaj w tych majorach, nie majorach się gra 13 z dogrywką. 13 rund inaczej. Mecz się może zakończyć wynikiem 13-11, ale nie może się zakończyć wynikiem 13-12. Dlaczego? Ponieważ przy wyniku 12-12 jest dogrywka tak zwana. I dogrywka się ciągnie, moi drodzy, aż do momentu, w którym drużyna z jednej ze stron nie zdobędzie odpowiedniej ilości rund w przewadze. Tak można ładnie tutaj to ująć. Jak to wygląda? Dobra. Żeby to miało ręce i nogi, bo tutaj chcę, żeby wszystko było tip-top, można powiedzieć. No i co? On tutaj tak czeka. Oho. A on akurat drużynkę to ma dobrą, mi się wydaje. Drużynkę to ma dobrą, jakby... Pewnie uważam, że jego zadanie właśnie to jest takie pilnowanie pleców, gdzieś tam zachodzenie na plecy. Taki można powiedzieć mid lurker player, nie? Że wiecie, jakaś akcja się dzieje pod bombside'em A, przykładowo dajmy, że na sandstone pod bombside'em B, no to ten lurker zachodzi się tam od mida, gdzieś tam może od A zajść, a tutaj na takiej dużej mapie, no to inaczej wygląda, prawda? O, wejdzie z palaka. Chyba nie, dobra, nie wszedł.
Ale patrzcie, jeden rzucił palaka, a drugi rzucił smoka i jakby się chłopaki trochę nie dogadali. Ale też i oczywiście zrozumiane jest, że stres to jest, moi drodzy, pierwszy turniej w roku, tak? Wiecie, a on był zawodnikiem MVP 2025. Wydaje mi się, kochani, że to jest naprawdę zawodnik wysokiej klasy. Zobaczcie, że jakby jego reakcja jest zdecydowanie szybsza niż u wielu dobrze grających osób nawet i na komputerze. Standoffa. To jest różnica, widzowie. To jest potężna różnica. Patrzcie, i nawet to! Chłop miał granaty, które miał pewnie wykorzystać jakiś jego teammate i on normalnie te granaty podniósł, bo on wie, że ekonomia się liczy totalnie. Bardzo ważna jest. Też tak uważam. Właśnie też tak widzowie powinniście oczywiście grać, znaczy no, wiecie, tutaj oglądamy demko najlepszego zawodnika na świecie, tak? Tak jakbyście oglądali Simpla w CS-ie, tak? No ale wiecie, jakby różnica jest taka, że jak wygracie, to często gracie z jednym zawodnikiem, z ziomeczkiem, może z dwoma ziomeczkami, a reszta to randoma. Tutaj oczywiście każdy zna swoją rolę. No i zobaczcie, on cały czas asekuruje to, co się dzieje, nie? Na midzie. Patrzcie, jakby ten zginął z przodu, to on już by miał możliwe, że refraga i tutaj było 1 za 1 i cały czas stawka by była 4-4. A czemu kucnął? Czemu to kucnął ten zawodnik? A, zapomniałem, widzowie, że tutaj kaczuszka jest od was, widzowie. Ta kaczka tutaj ma zawsze być. I dzisiaj, moi drodzy, 18 stream na Twitchu. Zapraszam każdego. Mistrza Polski 28. No, lekkie problemy, nie powiem. Lekkie problemy były. No i co? No i CT odbija od strony anty, ale on chyba będzie save'ował, no bo to widać, moi drodzy, że to będzie save. Zapewne. Znaczy, na pewno będzie save. Ale nie, on to odbija! A nie, bo to jest, bo to jest cała runda, tak? No tak, to cała runda była, to przepraszam bardzo, bardzo każdego przepraszam. Oho! I patrzcie, ostatnio zauważyłem, że wielu zawodników właśnie, z którymi gram, przykładowo, no nie wiem, moi chłopaki, no znaczy, można powiedzieć tak, miło, moi chłopcy w dziadach, albo moje dziady, tak mogę powiedzieć, to właśnie oni, niektórzy z nich na przykład zaczęli często grać pistoletami, oczywiście dual beretkami i nie wiem jak to wygląda u innych, ale on normalnie te dual beretki traktuje jak jakąś relikwię, można powiedzieć, no bo w poprzednich rundach też tak grał. No i patrzcie, i znowu jego zadaniem jest granie na plecy. Już teraz nie jest mid grany, choć i tak chyba mi się wydaje, że chyba poszedł przez mida, nie pamiętam zresztą. Ale on cały czas gra te plecy. I to jest ciekawe. Oho. I co, i jak to raz robi? On 3-4 mają. O Jezus Maria! O yeah! 1-2. Jak on to ugra, to jest chyba szefem. Nie ma szans, że to ugra. Nie ma szans, że wie, gdzie jest typ. Ja PD! Chłopco! Nie ma czasu. Ty no nie będzie mieć czasu. Ja PD! Ale zobaczcie, jaki to jest w ogóle skill. Na ile trzeba trenować, żeby tak grać. To jest... Te dual beretki, też ostatnio grałem z Kiyoshim na streamie, grałem oczywiście z chłopakami z dziadów i też jakby się pytałem, o, zostawcie łapkę, moi drodzy, do góry. Za taką analizę, jeśli byście chcieli więcej takiego typu analiz, zostawcie łapkę do góry, będziemy, moi drodzy, analizować najlepszych zawodników, moi drodzy, na globie w Standoff 2. I tutaj, moi drodzy, on w pistoletówce wyciąga dual berety. Patrzcie, ile granatów leci, bo popatrzcie w ogóle, jak to wygląda wszystko tak pięknie, dobrze. No i on, moi drodzy, znowu na plecy, no. Znowu na plecy wchodzi. O, zobaczymy, czy ten dig chodzi jak te beretki. I patrzcie, nie wychyla. Oho! Ej, naprawdę, no chłop co daje. Ja jestem w szoku totalnym. Będą chcieli na niego pikować. Nie, pewnie nie będą chcieli pikować, no bo to wiedzą, że hajlu. Nie, ten dig tak randomowo można powiedzieć, że on lata, ale tam ogólnie szczerze trzeba dobrze. No i te dual beretki to oni naprawdę grają często, bo te dual beretki kosztują tylko $400. Mają 60 ammo i takie są mocne i celne. A teraz już 10-4, no i co?
ogólnie Bryza pod względem taktycznym, żeby grać. Bardzo dobry wybór, uważam. Bardzo dobry wybór. Ping. W ogóle... Oho, chłop się nazywał Ping, ty. Ale fajna komunikacja ogólnie tutaj musi być, tak mi się wydaje. Że oni to wszystko tak ładnie ogarniają. No bo zobaczcie. Sytuacja była trochę słaba, no bo najpierw mieli jednego zawodnika mniej u siebie w drużynie, bo został wyeliminowany, ale później Hylu zdobył eliminację. I następnie, moi drodzy, mogą się teraz tutaj pokusić oczywiście o nawet wygraną rundę, no mają przewagę zawodnika jednego. No i teraz na przykład on idzie na plecy, nie? Ale też oczywiście oni nie wchodzą. O, usłyszał, dostał info. No i poległa ta defensywa, trochę lipa. No ciekawe mnie, moi drodzy, jak oni to teraz zrobią. A i w ogóle tutaj wszystkich kapitanów i zawodników, moi drodzy, i zawodników zapraszam do tego, żebyście oczywiście byli tam aktywni, ponieważ na Discordzie jest już konwersacja grupy fazy zasadniczej. Na mailu oczywiście już zostały wszystkie rzeczy wysłane. Poprosilibyśmy oczywiście też o jak najszybsze wysłanie materiałów wideo z odpowiedziami na pytania. No i tyle. Słuchajcie, moi drodzy, zobaczycie jak to będzie wyglądać. Nasi tutaj kapitanowie drużyn będą, o kilka pytań zostaną zapytani. Zobaczycie, moi drodzy, jak odpowiadają, jak myślą, że mistrza Polski będą przebiegać i jakie mają szanse na mistrza Polski. Każdy, mam nadzieję, że odpowie, że ma szansę i że on jest po to, żeby wygrać, no bo to oczywiście najważniejsze. A na tym B w ogóle ten Breeze i ta Bryza, ona w ogóle nie jest zajmowana na bombsite A. Oni cały czas grają pod bombsite bety. Dobra, Nate. Bez fraga. Oho! Dobra, usłyszał, bo się palił trochę. Biało nie... Oho. Nie, bez reakcji tutaj był na pewno. W ogóle ciekawi mnie na ilu FPS-ach i na jakim sprzęcie chłopak gra, no bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Kurka wodna. Ale patrzcie. Jestem w ogóle można powiedzieć, że podekscytowany tym, że mogę oglądać w końcu po tylu latach demko najlepszego gracza na świecie oficjalnego w Samo 2. A i moi drodzy, przypominam, żebyście oczywiście byli aktywni na mistrzostwach Polski. Pisali w komentarzach swoje oczywiście typy, będą ankiety, moi drodzy, odpowiedzialne za to, na kogo głosujecie i tak dalej. Streamy będą na YouTubie, na Twitchu i na TikToku, moi drodzy, mistrzostw Polski. No więc to, kochani, będzie naprawdę bardzo dobry turniej z bardzo szerokim gronem odbiorców, mam taką nadzieję. Samo losowanie oglądało w piku w okolicach 200 osób, więc moi drodzy, losowanie widzowie, czajcie to, losowanie, a turniej, to już, moi drodzy, zobaczymy, co na prehistoria. W ogóle z tego miejsca taka ciekawostka, nie wiem, czy oni wiedzą, ale można takiego dobrego Polaka sobie rzucić, ale ten chłopak chyba tego nie wie. Patrzcie, tutaj stoicie przy tej desce jednej, rzucacie do góry, tam, o właśnie, właśnie, to, ty, ale jaja, ja takiego rzucam Polaka. Ej, no ty! Jestem w szoku. Ale on jest szybki, on na pewno ma dużego sensu, mi się wydaje, że ten Hylu. Dobra, oni przymyklają, bo oni znają tego zawodnika, że on jest potęga. No i co, save'ik, nie? No i elo, save'ik. Słuchajcie, w takich sytuacjach najlepiej właśnie save'a robić. No jak już gracie sobie na rankedach, tak to róbcie tego save'a, bo ten save, moi drodzy, to jest jak 4,5 tysiąca dolarów na samej rundzie. Patrzcie, on ma Palaka. Palak chyba tam z 500 kosztuje smoke. On ma ogólnie w granatach 1000 dolarów. Ma oczywiście Kevlar, kolejny 1000, 2000 i w rękach ma, moi drodzy, M4, tak, z tłumikiem, czyli oczywiście to jest kolejne 3000 dolarów, więc, moi drodzy, ma 5000 dolarów zaoszczędzone i nie musi się później bać. I nie leci na bohatera przede wszystkim. Na bohatera się, widzowie, nigdy nie gra. Bo wiecie, znaczy na bohatera? Że macie 1 na 3, a idziecie i tak odbijać. Oczywiście wiedzą, że to nie jest ostatnia runda. No i teraz zmienił ten gameplay, już nie gra tam w okolicach tych pleców i tak dalej. Gra taki standard, bym powiedział. Oni tak grają 2-3. Bez mida w ogóle grają, ty, ale jaja. O, to dobranoc. Siema, Hylu. No powiem tak, widzowie, że ja jestem cały czas jakby pod wrażeniem. Bo wiecie, bo jakby to jest stres. Oni tutaj grają naprawdę o potężną ilość funduszy. Ej, ty tu dali takie coś patrzcie, na basenem. O tutaj widzicie, o tutaj, tu. Na basenem takie coś dodali, ty. Ja w szoku. Ja wcześniej tego chyba nie było, nie? Dawno nie grałem na bridzie. Pa, o tu, o widzicie? O tutaj, o.
O, ja w ogóle jestem w szoku, nie? Pewnie będą zmiany o wiele większe. Wczoraj wrzuciłem taki materiał właśnie odnoszący się do tego mocnego sezonu 11, gdzie, moi drodzy, Zone 7 będzie... Po prostu go już nie będzie, tak? Na Zone 7 to już nawet nie opłaca powoli grać. Choć mapa ciekawa, to uważam, że taka średnia. Ale słyszałem, że coś tam, mapa następna ma być taka więzienna, w stylu więziennym. Taka trochę zimowa, ale nie wiem, czy ta zimowa ma być, ale więzienna na pewno słyszałem, więc jakby, no wiecie. No i tak gościu gra sobie na dystans. No i patrzcie, w ogóle fajne ma dobrane ten. Wiesz, w ogóle on ma z tego Puff Major, ty, M-kę. No. Ty, ale on ma timing, nie? Chłop chciał już wychylać i się wtedy cofnął. Aha, no i cofa, jak już czwórka podchodzi pod A. I bomba na wodzie. Co to w ogóle było, ty? On flesza rzucał, tak? W górę jakiegoś. Oho. O, widzicie, widzowie. Oho. Tam jeszcze kolega gra sobie. W sajdzie gra jeden gość. Mało ammo ma. Co? O ja, PD! Ale miał stres, aż łupę wziął normalnie, ty. I co, on sobie tak zdefuje? No i okej, nie? No i okej. Ale to jest pierwsza runda w ogóle, którą odbili tak naprawdę. W ogóle to mi się wydaje, że chyba jakaś dogrywka będzie, bo... Słuchajcie, 39 fragów zrobić, a nie wiem ile on już zrobił tych fragów, kurka wodna. No tak ciekawie bym powiedział. No i co? No i w tym momencie jeden kolega gra na midzie i on też przeszedł z bombside'u B na mida. I tam na bombside B już trójka gra i właśnie teraz zaczęli grać tak, że gra jeden na A i jeden gra na midzie, czyli Hailu. Ale patrzcie, też jakoś bez shifta jakby tam wychylał, bo tam oczywiście trzeba wychylać szybko, nie? Bo tam nikt zbytnio nie skuma jak wychylisz szybko. Timingowo oczywiście, bo będziecie po prostu szybsi. No i co, Hailu? I co teraz? No sobie patrzę ten bombsite, w ogóle terroryści biegną na B. No i tak samo oczywiście będą wyglądać pewnie rozgrywki mistrzostw Polski, tak? Znaczy, no oczywiście o wiele lepszej oprawie graficznej, ale właśnie w taki sposób. To już tutaj tego Polaka rzucił, bo tam za chwileczkę mogłoby być słabo. No i tak, jeden zginął. Drugi zginął, no i on teraz cały czas patrzy tego konektora, ale wie, że na bombsite B już za chwileczkę coś będzie. I widzicie, to jest bardzo ważne, często właśnie ludzie nie sprawdzają w ogóle tego konektora do końca, tylko wejdą na rampę, patrzą, ok, nie ma nic, a on właśnie ogarnął to w całości. Tutaj w ogóle cały czas się dzieje w tym meczu. Okej. Oho, no i ten wychylił, nie? XD. Ajajaj, ale to musiało boleć, jak on musiał mieć żal do swojego teammate'a, że on w ogóle wychylił z tego side'u. To tak nie powinno być, widzowie. To tak nie powinno być w ogóle. Że on nam sobie gdzieś tam, wiecie, wychyla ten ziomeczek, nie? Tutaj boosta zrobią. Nie, boosta nie robią, dobra, myślałem, że boost będzie robiony. No i teraz zmienili sobie to ustawienie. Że 1A, jeden na basenie i on na midzie i dwójka na offside B. Ale skoro oni już tam wchodzą drugą albo trzecią rundę z rzędu na to B, no to można by było zostawić ustawienie 3 na B, 1 na midzie, Hailu, na przykład w konektorze, no i no albo nie w konektorze, przy basenie, no i 1 na A, no bo jakby od konektora, moi drodzy, grał, to pewnie szybko by weszli, no odcięli go po prostu palakiem i weszliby w basen, no i tyle, nie? Jakiś granat tutaj dorzucają z flesze. Ale ta trójeczka tam na mapie, no to ona już sobie wraca do tych Ojejku. Ty w ogóle tam tak widać to mocno? Czy on tak skoczył w ogóle? No wiedziałem, że tutaj będzie jakiś comeback, zresztą zaraz zobaczycie. Ale chłopco... Chłop jest przemocny, serio, on jest jakby... Dobry ma mindset, jeśli chodzi o gameplay, jakiś tam timing i w ogóle, a patrzcie, na przykład teraz zagrał petką. No i to jest w ogóle ciekawe, nie? Chłop gra petką w tak ważnym momencie meczu. Mógłby zacząć beretami, byłyby bardziej... Mi się wydaje, że z beretów jest bardziej OP. Mogę się mylić oczywiście, zobaczymy co z tego wyjdzie, moi drodzy. Oho. Ale patrzcie jak się z nim bawi, on cały czas gra na czas.
Cały czas pod zasób informacji, a ten terrorysta tylko czeka, aż skończy skakać. No i go podjeżdża, no ale nic z tego nie będzie, tak? No bo oczywiście tylko ma petkę. I Tero to wiedział, moi drodzy, bo Tero oczywiście sobie tam szybko to ogarnął, nie? Jak tak sobie skikał, tam trochę postrzelał, no to wiecie. Łatwo to ogarnąć, jak grają Meko albo Tero. No i patrzcie, i teraz w ogóle zmiana decyzji. Pod bombsite A. I mi się wydaje, że tutaj Hailu będzie miał popis do, znaczy pole do popisu. Bo oni cały czas grali pod B. Pod A, jakby wiedzieli, że on tam gra. A on właśnie gra na midzie, gra na B, znaczy gra na midzie, gra w tym teraz basenie. Czasami gra na podmiankę na B, no bo to widziałem. No i patrzcie. Ekonomiczna runda poprzednia skutkowała tym, że w tej rundzie ma prawie, że wszystkie granaty i oczywiście Kevlar. I ma też brońkę. O i patrzcie, i to będzie jeden. O, ale mu wywinął szybko, ty! Ja myślałem, widzowie, że tam będzie coś więcej. A tam nie było. On mógł to spokojnie rozegrać, no ale... No kurka wodna, no enemy też jest dobre jakby, enemy to nie są brązy, tak jak to się mówi. Oho, i teraz w ogóle runda o życie, nie? Runda o życie. Jeśli tą rundę wygrają, to będą mieć, moi drodzy, dogrywkę. I to jest ciekawe. Najlepszy gracz na świecie, proszę państwa. Numer 1 światowego rankingu Standoff 2. Oficjalnego oczywiście rankingu. I jest aktualnie w sytuacji, gdzie... Jest totalnie podkreślą, bo patrzcie, nawet gościa zabili z jego teamu. No masz go, jak na widelcu, tą trójkę. Trójka? Nie, to czwórka była. Dobra, oni wiedzą, że Hailu jest na plecach. Tam w ogóle już jeden gościu zginął. Na bombsite B została tylko dwójka na czwórkę. Ja, PD, przecież tam będzie pogrom zaraz. O, myślałem, że go zjedzą. Ale w ogóle patrzcie, jak oni grają wolno. Mi się wydaje, że polskie drużyny grają bardzo szybko. Na przykład wejście pod bombsite B i w ogóle grają tak szybkiego standoffa. Czasami się ogólnie opłaca grać szybkiego standoffa, ale czasami lepiej, moi drodzy, zwolnić. Bo czasami się można z tym zatracić i po prostu przeciwnicy to skumają, no i elo, nie? No i już, moi drodzy, będzie po temacie, można powiedzieć. O, ale ten sniper to jakiś mocny jest chyba, ty. No i co? 1 na 2 został, ty! Ale ma teraz lipę, hop. Dostał biało ten ziomeczek. A się bawią. O matko jedyna! Ale się tutaj zirytował, ty. Ale irytacja, ty. No to jakiś w ogóle chyba mi się wydaje, że mocna irytacja do teammate'a. Tak mi się wydaje. No ale powiem tak. Patrzcie, i właśnie tutaj jest dogrywka, moi drodzy. Tak samo będzie na meczach Polski. Jeśli na przykład drużyna pewna znaczy drużyna jedna będzie miała wynik 12 na przykład do 11 i ta co ma 11 zrobi 12, czyli będzie remis 12 do 12. Wow! To mecz się nie skończy. Tylko, moi drodzy, mecz będzie trwał dalej. I oczywiście do momentu, aż te punkty się gdzieś tam, moi drodzy, wiecie, będą na takim dystansie, a już sobie nie wychyla. A, on dlatego tak robi, bo ja już skumałem teraz, jak go teraz zdjęli za łupy. No bo tam jest snajper po prawej stronie. I na tym wyższym poziomie oni już normalnie grają takie ustawienia typu takie boosty. Grają częściej, nie? Jak on zacznie wychylać w pierwsze tempo, no to dostanie bombę, tak? Dobra, tutaj jakieś granaty, jakieś flesze lecą. Okej, no i co teraz Hailu zrobi? Proszę państwa, co on teraz zrobi? No 3-5 bym powiedział, 3 na 5. Lipa totalna, nie? Nikt nie ma kto ich zasekurować. 1 za 1. Jodo padł chyba. Tam Joda. Blamed. Okej, no i są 1 na 3. No nie, no mi się wydaje, że to chyba jest nie do ugrania trochę, co? No jak on to zrobi po raz kolejny, to naprawdę topka. Wziął pakę, nie? Zawsze może ratować, ale to już za mało czasu na tak dużą mapę. Masz palaka, kolego. Ja na przykład rzucił palaka, chłop już przez smoka wychodzi. No nie no. 12-14 i zmiana połówek, widzowie. A, czyli tak, widzowie. No to czyli gra się do 3 wygranych, znaczy inaczej, do 3 rund przewagi. Do 3 rund przewagi, widzowie. Chyba.
No, jest to ciekawe rozwiązanie na tym najwyższym poziomie. No, tutaj oczywiście też będzie do 3 rund przewagi, no bo tak można powiedzieć, że normalnie. Ale chłop Hailu w tym momencie, on jakby znowu go wzięli z tego mida steru na mida do CT. On cały czas gra tego mida. Ale też oczywiście zależy, kto tam się dobrze czuje. A w ogóle zobaczcie, że antyrysi na górnej części mapy, oni już w ogóle zajmowali powoli banana. Już dodali informację w ogóle, że nikogo nie będzie na B. I Hailu już powoli tutaj się szykuje właśnie pod bombsite A, bo dostał informację od ziomeczków na B. Tam ci sobie oczywiście cofają, ale cofają bardzo wolno. To jest w ogóle cały czas gdzieś tam na tym tak zwanym shifcie idą, nie? Żeby się oczywiście nie zdradzać, gdzie są i tak dalej, no bo zawsze od mida ktoś może przyjść, tak? Oho. No i teraz to jest ciekawe, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo chłopy go... O matko jedyna! Dobra, ale wygrali rundę, moi drodzy. 13-14. No i teraz to... I teraz się zaczyna batalia. W ogóle ciekawe, ile by wyszło minut tego meczu, gdyby jakby nie było przyciętych rund, nie? To mnie najbardziej ciekawi. To mnie najbardziej ciekawi. Ja PD. No i co? No i patrzcie. I bombsite A, no na tym bryzie nie wychodzi bombsite A. Najczęściej. To B jest taki, można powiedzieć, kluczem do sukcesu. Oho, dostał ktoś tam tym najdzikiem. No dobra. Więc moi drodzy, tak jak mówiłem na początku materiału, dzisiaj zapraszam każdego na Twitcha. Ponieważ będziemy składać, moi drodzy, biurko, krzesło, fotel nowy gamingowy, bo na tym starociu to już, moi drodzy, nie mogę normalnie siedzieć. Się buja lewo, prawo. Ale moi drodzy, nawet i na takim starociu, moi drodzy, kiedyś ktoś zaczynał, pamiętajcie o tym. Kiedyś ktoś gdzieś tam, moi drodzy, zaczynał. Ale trzeba, moi drodzy, będzie zrobić upgrade stanowiska. Na wiosnę, moi drodzy, słuchajcie, wiosna, poczucie nowości, gdzieś tam świeżości. Żeby mówić, moi drodzy. Nadchodzi coś naprawdę fajnego. Ale jak na razie tu tego Hailu to tak... Ja, wiecie, próbuję się wczuć w jego rolę, nie? Jak ja bym grał. To jest bardzo... Wtedy o wiele bardziej ta rozgrywka jest emocjonująca. No i ciekawe. Dał flesza, dorzucił, podmienił teraz brońkę szybciutko. Podmienił brońkę znowu. No chłopak normalnie broni w tym arsenalu to ma tyle, że ja nie wiem, no. A nie, to on gra z jodu, dobra. O, to chyba jakaś... Chyba się panowie nie lubią z jednej i z drugiej drużyny. Albo jakieś takie... Zła energia, można powiedzieć. Ale ten Hailu to jest naprawdę jakby... Ciekawy przypadek na skalę światową. Pamiętam, że jakimś takim przypadkiem był Reason, moi drodzy, Invi. Choć Invi to jest stary wyjadacz, jeśli chodzi o e-sport. To jest taki, moi drodzy, słuchajcie, a teraz te niki, które mówię, to są prawdziwi wyjadacze sportowi standoffa, moi drodzy. I oni są naprawdę mega mocni. Pamiętam, że ten Invi, jak grał w Horizon, ja, moi drodzy, nie powiem tak skromnie, ale kiedyś miałem szansę komentować drużynę Horizon. I to w takim składzie. Horizon, K7... nie wiem czy Sainz, ale chyba nie, moi drodzy, chyba Sainz nie. No, ale jakby miałem szansę i naprawdę, no to są wyjadacze totalni. Okej, no od tego momentu już tam sobie na cichutko podeszli i w ogóle zobaczcie, że on teraz w tej rundzie, pierwszej od dłuższego czasu po Tero, nie gra, moi drodzy, na midzie. To w ogóle jakaś zmianka poszła. Kolega zaczął grać bardziej pod A i pod tym skrótem na midzie, gdzie tam można, moi drodzy, skrócić na Tero. I patrzcie, oni cały czas na cicho podchodzą, nie? Cały czas na cicho. Tylko ten gość tam zrobił hałas, nie? Kurka wodna, ale normalnie jest zdygał. No niestety. Patrzcie widzowie, jaka tu jest... Patrzcie widzowie, jaka tu jest w ogóle taktyczna gra. I w ogóle patrzcie, że on został, żeby w razie czego zrobić refraga, moi drodzy. Nie skakał na dół, bo zawsze mógł kogoś ominąć od CT. Tylko poczekał i popatrzył się w prawą stronę. To w ogóle taki niuans. Ja zauważyłem teraz, to mega ważne, kurka wodna. To jest ciekawe. Oho. No i dobra, no i poszło. W ogóle patrzcie, jakie ma jakieś tam combo. Ej, ładna w sumie ta kosa.
Ciekawe ile taki Hilo zarobił w goldzie. Tak mi się wydaje, że za coaching, no chłop za jedną lekcję coachu to chyba wziął, nie wiem, z 50 koła golda, nie? Tak mi się wydaje. Czasami się mnie pytacie, Abi, za ile będziesz mnie trenować, coachować? Moi drodzy, wejdźcie w ekipę wspierających, zobaczcie moje pakiety tam wspierających. Tam jest w ogóle taka notka, moi drodzy. Bardziej to jest jako gra, ale jak ktoś by chciał jakiegoś coacha powiedzieć, spytać się Habiego co jak, no to jak najbardziej można, tak? No i co my tu mamy, kurka, no co my tu mamy? Oho! Kolejny smoke, kolejny granat od niego. Bardzo ciekawy, w ogóle ciekawi mnie, gdzie on poleci. Granaty lecą na bombsite B. No i chłopak ma lekką lipę. Ty, ale jajca, ciekawe jak ten mecz wygra. Nie wiem do ilu grają. Oho! O, został 1 na 2. No. No. Nice! 16-15, dobra. No to klasa. No i co, lecimy dalej, kurka łodna. Kabarecik, widzowie, kabarecik. Ale w ogóle zobaczcie, ile takich ciekawych smoków od niego można się nauczyć. Nie tylko od niego, ale także od innych graczy. Rzucił takiego smoka, rzucił. Wcześniej takiego palaka fajnego rzucił na brizie. No przed mistrzostwami Polski uważam, że to jest naprawdę ciekawy materiał, moi drodzy, do analizy. Uważam, że jakby w timing idealnie. Idealnie w timing. Kurka wodna, ty. Co się tu w ogóle dzieje, ty? Jakiś buścik? Nie, nie buścik. On tylko tak podchodzi na tego mida, żeby usłyszeć jak najbliżej co się dzieje na tym midzie i czy w ogóle ktoś skraca, a później już nie idzie. Dał flesza swojemu koledze. Bo ten kolega gra w ogóle w basenie. I on dał, moi drodzy, flesza dla kumpla w basenie. 16-15. Ale to musi być stres, widzowie. Ale to musi być stres. Wyobraź sobie, że gracie o kupę kasy. W grę, którą uwielbiacie. Ale wiecie, że musicie się tak sfokusować, że ta gra musi być jak przetrwanie. Trzeba myśleć taktycznie, analitycznie, strategicznie, moi drodzy. To naprawdę wiele trzeba, moi drodzy, od siebie dać. Ja, PD. Jestem w ogóle w szoku, nie? No i co? No i teraz w ogóle będzie atak znowu pod side B, no bo to najczęściej wychodzi terrorystom grającym na brizie. Bomba w ogóle gra w okolicy boosta na rampę i właśnie teraz tego boosta będą robić. No i Hailu będzie musiał tutaj ale on chyba wie. O, dobra, wie. Aj, karamba. Szkoda, że to nie siadło. Jakby on tak coś dał? No ja widzowie nie wiem co mi się stało. Ale słuchajcie, no i właśnie znowu grają, moi drodzy, kolejne rundy, moi drodzy, bo widzicie, jak nie będzie przewagi tam 3 rund, no to, moi drodzy, mecz się nie skończy. O matko jedna, szkoda. Ty przegrają ten mecz jeszcze, ty! Patrzę na timer, to... Czekajcie, ile tego? Mi się wydaje, że chyba... A, to jeszcze kilka minut, dobra. Na szczęście! Na szczęście, na zdrowie, na nowy rok, widzowie. No? I co, kochani? Jak ten kolega zagra? To jakiego wyniku musiało dojść, widzowie, że normalnie takie rzeczy tutaj się dzieją? A teraz to w ogóle jakby zmienił pozycję, on w ogóle już nie gra na midzie. Teraz atakują bardziej pod bombsite A. A oni grają czwórkową pod bombsite B! I teraz piątka rotuje, moi drodzy, do CT, czwórka rotuje, moi drodzy, jedynka zostaje, dwójka także zostaje na bombsite B. Czwórka przychodzi do konektora. Tam jakiś boost chyba będzie. No i to jest ciekawe zagranie. I to jest ciekawe zagranie, można powiedzieć. No powiem tak. Ja to też tego palaka daję, jakby to taki standardowy palak. Żeby tam oczywiście sprawdzić, nejda. I jeszcze tutaj, no w tym przypadku to już nic więcej by nie dorzucił, tylko po prostu coverował pakę, tak? O, właśnie, takie smoka może, no. To w sumie jest dobre. O, tutaj chciał jakiś movemencik zrobić, no ale widzicie, jak raz się nie uda, to już później nie powtarzają, moi drodzy, bo to jest bez sensu totalnie, żeby to powtarzać, no bo już enemy słyszy, co robisz i tak dalej, to jest w ogóle, to wtedy trzeba, moi drodzy, po prostu grać na czas. Ty, XD, jaki ten smoke jest, ty.
Sprawdź ten basen bardzo proszę, kolego. To dostał biało. Oho. Ma info, że od basenu idzie. Wow! Chłop, co dał ty? I zobaczcie, że on w ogóle bez kucania, nie? Bez kucania! Po prostu stoi i strzela. Kailu. No to i znowu pocetę. I znowu zmianka. W ogóle najciekawsze jest to, moi drodzy, że w każdej rundzie, znaczy inaczej, za każdym razem jak zmieniacie drużynę, to w ten czas dostajecie tam około 16 000 dolarów. Tak mi się wydaje. No nie, na pewno dostajecie 13 000 albo 10 000 dolarów. Nie pamiętam dokładnie, jaki tam jest w ogóle przelicznik tych dolarów, jeśli chodzi o te rundy, nie? Albo 16, albo 13, albo 10. Okej, fleszyk dorzucony. O, tą rundę mi się wydaje, że chyba wygrają, co? Ale tak patrzę, marnie to wygląda. O nie, no nie. Widzowie. To tutaj będzie trzeba to trzymać. No 1 na 3 chłop został, ma 5 HP chyba. Ale ten Kailu, on normalnie ma taką... Jak gracie, to on tak tylko. I szybko palcem, nie? I normalnie szybko palcem i tutaj klika. I już po gościu, nie? Wiecie o co chodzi, nie? Jak gracie. Jak wiecie, to kumacie, nie? Na 4 paluchy. Tutaj każdy gracz, który gra, moi drodzy, gra na 4 palce. Obstawiam, że nie ma zawodnika grającego na 3 palce. Nie ma szans. To jest taki poziom, tutaj trzeba mieć, moi drodzy, takie rzeczy obcykane, że nie ma szans. No i tam ten HLP podszedł, Hailu sprawdza, moi drodzy, lampę. Na lampie nic nie ma, już tutaj i tam w ogóle gościu patrzy może, nie? Więc to już powinna być informacja, że Rodka, że może grać mid, bo jest smoke, nie? No to oczywiście, no i Rodka powinna być, tak? Powinna być Rodka. Ale skoro 8 zabiła, moi drodzy, terrorysta, który był tak bardzo defensywnie ustawiony, to oznacza, że grają, moi drodzy, pod offside'em B. To już trzeba zapamiętać, moi drodzy. Znaczy grają pod offside'em B. Ale ten Nate, on cały czas tak jakoś fajnie leci. W ogóle Nate, ten palak, to on ogólnie leci za boksa. Oho, biało chłop dostał. No i teraz zaczynamy, proszę państwa, batalię. Oho, będzie frag, na pewno będzie frag. I on... 5 ammo i on dalej stał, widzicie, nie robił reloada. Dla mnie to jest normalne, ale pewnie dla niektórych oglądających z was, widzowie, to oczywiście na takie rzeczy to nie ma szans. O kurde bele! Nie, no zdąży czy nie zdąży? 19-17. I to, moi drodzy, był koniec tego spotkania. I, moi drodzy, tak właśnie prezentowały się statystyki, kochani. Czyli oczywiście, zobaczcie, że Hailu 39 eliminacji, 5 asyst, 22 śmierci, rating 1,48, moi drodzy. No, bardzo ciekawa, moi drodzy, mapa, uważam. I cóż, kochani, ja wam bardzo dziękuję za ten materiał. Ja uważam, że to był dobry materiał, bardzo jakościowy i uważam, że przyszłościowo, gdy ktoś tutaj będzie wracał, albo wy, moi drodzy, nawet możecie polecić ten materiał komukolwiek, to naprawdę można się z niego wiele nauczyć. A takich materiałów, jeśli chcecie więcej, zostawcie łapkę do góry. Wpadnijcie dzisiaj oczywiście na streamka, na Twitchu. Ja bardzo dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia i hejka!